Okrwawiony, zapłakany, obolały, przyszedł i płakał rzewnymi łzami. To było nie do zniesienia. Leżałam chyba ze 2 minuty i czekałam na ten strzał. Około godziny 2 w nocy posłyszeliśmy na naszej ulicy, która była zawsze cichuteńka. Samochód żaden nie trafił tam na tą ulicę. Posłyszeliśmy wielki szum, cyrk samochodów, gwar. Tatuś skoczył z łóżka, patrzył przez okno i co tam zobaczył? Samochód osobowy, z którego wysiadali esmani. Coś ze 2 czy 3 samochody takie ciężarowe, z których wyskakiwali żandarmi z karabinami na ramionach. Brat skoczył do okna, myślał, że przez okno ucieknie. Zobaczył w oknie karabin maszynowy. Cofnął się szybko do drzwi domu. Zaczęły łomotać kolby karabinów. Tatuś wstał, poszedł otworzyć drzwi. Do domu wpadł esmani, wpadło kilka psów, takich owczarów niemieckich. Cały dom zajęli, zganiali nas z łóżek. Ojca z miejsca wypędzili, a to było 15 maja, dzień zimnej Zośki. Bardzo zimny poranek ze szronem na drzewach, na liściach. Ojca wypędzili z miejsca w bieliźnie na pole, na podwórze. Potem wszystkich domowników. Więc mamę w koszuli wypędzili na podwórze. Ja jedna byłam jakoś spokojna. To znaczy wiedziałam, co mnie czeka, co może nastąpić. I ubrałam sukienkę, ubrałam buty, tak, że nie byłam nieprzygotowana, tak jak rodzice. Brata zostawili w domu, przeprowadzali bardzo gruntowną rewizję. Bili go i wyciągali z niego różne wiadomości. Zauważyłam, że rodzice trzęsą się z zimna, że matka cała dygocze, bo była boso i była tylko w koszulinie, cienkiej w koszuli. Nie mogłam patrzeć na to dygotanie rodziców. I poprosiłam, zwróciłam się do esmana, czy ja mogę przynieść rodzicom ubranie, bo są zupełnie zmarznięci. On myślał, zastanawiał się, wreszcie zgodził się, żebym poszła, weszła do sieni i po prostu przyniosła z pokoju ubrania. Ta brygada tych żołdaków, która przyjechała z nimi, z esmanami, rozlazła się po całej ulicy. Do każdego domu wstępowali, rewidowali ludzi,
sprawdzali karty pracy i tych, którzy nie mieli miejsca zamieszkania, czy nie mieli miejsca zatrudnienia, zabierali ze sobą i do samochodu ich zabierali. Koło godziny 8 zaczęły się przesłuchania. Brata oni otoczyli specjalną opieką. Wzięli do swojego samochodu i wywieźli go na gestapo i tam go męczyli i tam z nim robili wywiady. A nas tłoczyli, około ponad 20 osób, wszystkich tłoczyli do samochodu i wywieźli na gestapo, które mieściło się przy ulicy Jagiellońskiej. W jednej celi, w piwnicy byliśmy tam skupieni. Najpierw wzięto na przesłuchanie ojca. Ojciec, nie było go z pół godziny. Wreszcie wrócił. Cały pokrwawiony, zapłakany, obolały. Przyszedł i płakał rzewnymi łzami. To było nie do zniesienia. Później zawołali matkę. Podobnie. Matka też była ze 20 minut i też ją wymęczyli. Wróciła zupełnie zdruzgotana. Po kolei kilka osób jeszcze brali, takich niepracujących, robili z nimi wywiady, no i wszyscy wracali z powrotem do celi. Wreszcie przyszła kolej i na mnie. Byłam zdumiona, bo mnie nie prowadzili na górę, na drugie piętro, gdzie odbywały się przesłuchania, ale mnie zaprowadzili na podwórze. No, przeżegnałam się. Boże, to pewnie będzie mój koniec. Pewnie mnie zastrzelą tutaj i zakończę swój żywot. Ale nie. Kazali mi się położyć na trawie. Do dziś, ile razy przechodzę przez ulicę Jagiellońską, spozieram na to miejsce, gdzie ja leżałam. Leżałam chyba ze 2 minuty i czekałam na ten strzał. Wreszcie okno się otworzyło na drugim piętrze. I usłyszałam głos. Widzisz? Taki los czeka twoich rodziców i twoich najbliższych kolegów, jakich spotkał los siostry. Oni po prostu udawali, że ja już nie żyję, bo musiałam leżeć nieruchomo i tak, jakbym już była nieżywa. To trwało z minutę, może więcej. Wreszcie okno się zamknęło. Posłyszałam zamknięcie okna. Mogłam ruszyć głową, popatrzeć się na górę. Nie było w oknie nikogo. Więc oni falsyfikowali śmierć moją, żeby brata nastraszyć, żeby go zmusić do jakichś zwierzeń. Nie wiem, co tam
na nim wywarli, do czego on się przyznał. Trudno to powiedzieć, trudno to ocenić. Po jakiejś godzinie wołają mnie znowu. Zawołali mnie na górę, tam gdzie przebywał Edek, wykończony zupełnie. I Esman mówi, widzisz, twojej siostrze jeszcześmy darowali życie. Ale taki będzie los z twoimi rodzicami. Moje przesłuchanie tak się zakończyło. Ale ojca i mamę wzywali jeszcze kilkakrotnie. Rodzice byli załamani. Zupełnie. Wszyscy, więc grupa była nas, ja wiem, może 25 osób. Wszyscy siedzieliśmy w jednej celi na podłodze i czekaliśmy, co będzie dalej. Około godziny 2 czy 3 załadowali nas do samochodu, wypędzili z celi, załadowali do samochodu i wywieźli do więzienia.